Dzień dobry. To ja jestem. Wymyśliłam sobie, że będę prowadzić nowy cykl. Kwadrans w lesie, czy leśny kwadrans. Właśnie 15 minut będę się z Wami spotykać. Jak będziecie mieć jakieś pytania niecierpiące zwłoki, żeby na nie odpowiedzieć, to będzie można to zrobić. Będzie można się przejść ze mną po lesie. Ja zaraz zniknę, bo odwrócę kamerę. Będziecie mogli sobie widzieć las. I tak do porannej kawy, właśnie w weekend, będzie można, nie wiem czy w sobotę, w niedzielę, czy tylko w sobotę, będzie można sobie pobyć ze mną. Dzień dobry Pani Karolino. Witam serdecznie. Oczywiście powiecie, Jezu, znowu ona, bo ostatnio dużo się dzieje na kanale. Wrzucam te shorty. Nawet sobie taki program kupiłam do obróbki ekskluzywny. Dzisiaj nie wzięłam oczywiście swojego equipmentu, który jest potrzebny, żeby nagrywać, ale jak rano wychodzę, to zapomniałam. Po prostu muszę się do tego przyzwyczaić. Bardzo dziękuję, że tak serduszkami uhonorowaliście moją teściową pod ostatnim filmem. Napisała, że jest wzruszona i że ja mam, dzień dobry, i że ja mam cudownych ludzi na kanale. No i jakby się wszystko zgadzało, nie? No, jakby się wszystko zgadzało. Nie jest inaczej. I prosiła, żeby Wam podziękować bardzo z całego serca, ściskać. No, co niniejszym czynię. Tak, ja się cieszę. Ona mi nowości żadnych nie powiedziała, bo ja wiem, że ja mam super ludzi na kanale. Dzień dobry, to Wy nie śpicie jednak. Pani Karolinka, Pani Beata, Pani Ania, Pani Iwona. Nie śpicie. Ja myślałam, że Wy w sobotę o 9:47 to jeszcze śpicie. No, a u nas jest fajnie. Pani Ewo, dzień dobry. U nas jest fajnie. Nie ma jeszcze tak ciepło, ale podobno ma być ciepło. Widziałam, że mój sąsiad już w krótkim rękawie po ogrodzie hasa, ale jemu to ciągle jest ciepło. Jakiś gorący chłopak. Ja nie, ale bez szalika, bo jest naprawdę tak przyjemnie. A teraz będą tutaj się... Dzień dobry, Danusiu. Dobrze, słuchajcie, no to jak macie jakieś pytania albo chcecie coś powiedzieć, to mówcie od razu. Nie wiem, czy zrobię jeszcze następną rolkę. Chyba już nie zrobię tej rolki o dziurawcu. Wiele razy mówiłam, ale znowu było tam pytanie pod którymś shortem, czy ten macerat trzeba z dziurawca wewnętrznie, czy zewnętrznie. No, macerat taki olejowy. No jeżeli przyjmujemy wewnętrznie, no to przyjmujemy hiperycynę, więc będzie on nam działał na poprawienie nastroju. A czekajcie, przełożę już. O, będzie zobaczcie jak wiosennie. Na poprawienie nastroju, ale też może przy co wrażliwszych skórach, jak powiedziałam, gdzieś tam, zwłaszcza przy intensywnym świetle, słońcu takim letnim, może ktoś być na to wrażliwy, może działać fotouczulająco. Natomiast odwrotnie jest z maceratem stosowanym zewnętrznie. W krajach, w Rumunii, w Albanii taka jest tradycja, że mamy i babcie smarują swoje dzieci, swoje wnuczki właśnie zewnętrznie maceratem z dziurawca, bo on działa wtedy ochronnie na skórę. I są takie badania, które prowadzono, które właśnie to udowodniły. Dlatego zewnętrznie może stanowić ochronę przed słońcem, a wewnętrznie właśnie przez hiperycynę i hiperforynę może w jakimś stopniu uczulać, zwłaszcza jak ktoś ma bardzo jasną albo wrażliwą taką skórę. No, Pani Basiu, dzień dobry, dzień dobry. No powiedzcie, czy to nie jest piękny widok? Przepiękny. Przepiękny. Jeszcze kusi mnie ten las taki nasz gęsty, ale sobie pomyślałam, że jak jest słońce, pierwsze takie słońce, to gdzie my będziemy po ciemnym, gęstym lesie chodzić, do którego to słońce nie dociera. Ale chciałabym zobaczyć, jak tam jest po zimie, bo raz się tam zapuściliśmy, ale oczywiście znowu nie można było w ogóle przejść, bo pamiętam to jeszcze, jak z dolarem chodziliśmy i nie można było po żadnej, no to tak czasami nawet jak
nie było śniegu, tylko była cienka warstwa lodu, to tak jakby to, co tutaj teraz jest, było śliskie jak szkło. Wiecie, o co chodzi? Że to było wszystko zamarznięte i ta trawa była śliska, więc ja nawet po takiej dróżce nie mogłam przejść. To był jakiś koszmar. No, wiosna, tak. Dzisiaj podobno ma być w ogóle 17 stopni. Ja bym nie chciała tylko, żeby od razu z zimy zrobiło się lato. Jak to u nas bywa, więc tak jest. Muszę uważać, słuchajcie, bo to ma być kwadrans, więc na pewno się będę kwadransa trzymać. Pani Kasiu, czy zaparzanie ziół w terminie to dobry pomysł, czy lepiej zaparzać w dzbanku? Chyba w termosie, tak? Nie no, w termosie to cudowny jest pomysł, pani Iwonko. Im dłużej będzie kontaktu z tą gorącą wodą, tym więcej związków się wyekstrahuje, zwłaszcza w wysokiej temperaturze, bo termos będzie nam tę wysoką temperaturę trzymał. To nie będzie taki odwar w sensie gotowania, ale będzie takie prawdziwe zaparzanie. Jak najbardziej w termosie, a poza tym mówiłam Wam, że przykrywamy, nawet jak zaparzamy w filiżance czy w dzbanku, to przykrywamy właśnie dlatego, żeby nam bardzo cenne olejki eteryczne nie wyparowały z tego naparu, bo one są lotne z parą wodną, dlatego w ten sposób też pozyskujemy te olejki w procesie destylacji, tak? W której też pozyskiwany jest hydrolat, który kiedyś był właśnie odrzutem w procesie destylacji, czyli pozyskiwania olejków. Teraz się go też wykorzystuje i kosmetycznie, i wewnętrznie, bo są kraje, w których te regulacje wewnętrznego przyjmowania hydrolatów już są jakby takie zatwierdzone. U nas jeszcze nie wiem, czy coś się zmieniło, czy nie, ale jeszcze w zeszłym roku to nie było tego. Więc nie, tylko to nie jest tak, że my pijemy ten hydrolat, bo powiecie, że kupicie hydrolat w sklepie i wypijecie. Nie, bo tam jest łyżka na litr wody, no nie wiem, jakoś się to rozcieńcza. Jest taka hydrosol terapii, jest książka Lidia Boson, taka autorka. Nie wiem, czy jest przetłumaczona na język polski, nie orientowałam się w tym, no ale w dzisiejszych czasach przetłumaczenie to już nie jest problem. Zwłaszcza jeżeli ma się na przykład takiej elektronicznej formie taką książkę. No i ona tam właśnie wszystko opowiada o tej hydrosol terapii, czyli terapii hydrolatami. Można sobie taką książkę kupić. Pani Joasia, witam serdecznie. Czy forsycja rzeczywiście ma rutynę w składzie? Mam tyle ususzonych kwiatków. Forsycja jest jednym z najbogatszych, jeśli nie najbogatszym źródłem rutyny w przyrodzie. To nie moje badania, to badania pani profesor Matławskiej, świętej pamięci, zresztą już jednej z największych tu z polskiej fitoterapii, profesora na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu z tytułami wielu uczelni na całym świecie. Więc jeżeli ona to mówiła autorytatywnie, to ja w ogóle nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Mimo że sama takich badań nie robiłam. Ale to jest ta wiedza, którą ktoś powiedział, ubawił mnie taki komentarz. Pani, bo coś, o czym to było? O czymś powiedziałam. O tym oleju z ostropestu. Chyba. I ktoś mi powiedział, pani kopiuje, czy o czymś innym to było. W każdym razie pani kopiuje, czyli mówi to, co nie wiem, co już kiedyś ktoś powiedział. Ludzie, na litość Boga jedynego, oczywiście, że kopiuje. Na tym polega przekazywanie wiedzy, że ja kogoś kopiuję. Albo kopiuję wykładowcę, albo kopiuję wiadomość z badań, albo kopiuję wiadomość z jakiejś książki. Przecież ja sama tego nie wymyślam. To by dopiero było. To byście mogli się wypisać od razu wszyscy z tego kanału, gdybym ja podawała wiadomości takie oryginalne, w sensie nie oryginalne, w sensie pochodzenia, tylko w sensie też pewnego rodzaju takiej atrakcyjności. Bo ja sobie na przykład bym wstała rano i wymyśliła, że coś powiem. Na Boga, przecież niektórzy się chyba nie zastanawiają w ogóle, co piszą. Na tym polega właśnie przekazywanie wiedzy, że to jest w pewnym sensie kopiowanie czegoś, co się ktoś dowiedział od innego wykładowcy, od swojego wykładowcy, z literatury, z badań, do których dotarł, czy doszukał się w różnych miejscach. Tak to wygląda. Jezu, mi czasami, jak to się mówi, ręce i piersi opadają, jak czytam te komentarze. Nie wiem, czy
Ludzie już są tak zdesperowani, czy za wszelką cenę chcą zaistnieć, pisząc takie idiotyzmy. No to jest właśnie tak, to jest właśnie kopiowanie. To jeszcze na to trzeba mieć najlepiej źródła, z których. Dlaczego ludzie jak piszą artykuły, to podają źródła? To też ktoś im powie, że kopiuj. Oczywiście to nie jest kopiuj w sensie kopiuj wklej, tak? No bo to nikt tego nie robi. Ale pewnego rodzaju kopiowanie to oczywiście jest i Bogu dzięki. Powiedziałam, że jak będziecie słuchać, jak ktoś mówi na siłę chce być oryginalnym i mówić w sprzeczności, a tacy bywają, w sprzeczności do wszystkiego, co jest potwierdzone między innymi badaniami. Badania to jest bardzo silny oręż. Zostaw dolarek tę wodę! No co ty robisz? To jest bardzo silny oręż. Dolciu! Dolciu! Zostaw tę wodę! To jest brudna woda. Niektórzy na siłę chcą być oryginalni, mówią w sprzeczności ze wszystkim. Z naukowcami, z badaniami, z profesorami, z ludźmi, którzy się tym latami zajmują, bo oni chcą zabłysnąć, że oni mają inne zdanie. No, porażka jakaś, naprawdę. Dobra, kończymy ten temat. Przykry. Chciałam wam tylko powiedzieć, że dolar, bo ja wczoraj byłam zaproszona, już czytam, jeszcze mi zostały 3 minuty. Zaproszona byłam do moich znajomych na kolację i wychodząc mówiłam do mojego syna, dolar dostał kolację, nie musisz mu dawać. Po czym dostaję wiadomość później, że dolar pierwszy raz w życiu chyba nie zjadł wszystkiego z miski, bo mój syn dokładnie tyle samo dał mu godzinę czy 1,5 godziny po mnie. Więc dolar miał, a dolar wcale nie wyglądał na niezadowolonego. Po prostu go miał tak pełny brzuch po 2 miskach. Ej, widzieliście to? Widzieliście zająca? No, ten gapa w ogóle nie zauważył, że jakiś zając tutaj czmychnął. Ej, tu jeszcze jeden. Tam jeszcze jeden. A nie, to są sarenki. Doliś, no chodź tu, Gabciu. Ale tu jest fajnie. Dzisiaj to jest to, co się spaliło. Nie ma tutaj lasku. Poczekajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Ojej, coś tu nadusiłam, dobra. Ocet super. Witam Państwa serdecznie. No witamy. Bardzo mi miło. Pozdrawiam Pani Kasi Dolara. Piękny spacer. Jeszcze mamy zimę kalendarzową. Różnie może być. Pogoda, no tak w marcu jak w garncu, a kwiecień plecień, bo przyplata trochę zimy, trochę lata. No przecież wiadomo. No, ale już jesteśmy na dobrej drodze. Już noc jest jeszcze chłodna, ale słońce jest tak intensywne, tak intensywnie operuje, że... Dzień dobry, Małgosiu, ale mamy kwadransik, więc 1,5 minuty. Jeszcze tylko. Ale fajnie, że dołączyliście. A może chwilę dłużej, no może do 18. Taki troszeczkę przedłużony kwadransik, jak i pani Helenka dołączyła i Małgorzatka dołączyła do nas tutaj. Co będziecie dzisiaj robić? Napiszcie mi. Jakie macie plany na dzisiejszy dzień? Tu nie. Następną pójdziemy. Jakie są wasze plany na dzisiejszy dzień? O, tak w słońcu dobrze. Właśnie nie wybrałam tego lasu. Nie wybrałam tego lasu ciemnego, gęstego, żeby właśnie pochodzić troszeczkę po słoneczku. No piszecie pewnie. Skrobiecie. A ja u mnie na łąkach za blokiem saren dużo spacerują po 3 lisy i zające też. No proszę, Małgorzatka ma szkolenie paznokciowe. Ale ty szkolisz? Czy ty się szkolisz jeszcze? Ty się już nie musisz szkolić, bo ty jesteś mistrzynią. Dzień lenia. O! Helena, my byśmy się z panią dobrały. Ja dzisiaj też, to jest jeden weekend od dłuższego czasu, kiedy ja naprawdę nie mam nic zaplanowane. Wygrzebałam się z całą robotą, wygrzebałam się ze slajdami dla studentów, wygrzebałam się z kapsułkami, kremów jeszcze nie robię, wygrzebałam się ze wszystkimi poradami.
ze wszystkim się wygrzebałam. A, szkolisz się, no to ty tak jak ja. Jak ja mówię, że że zapisałam się na nowy kurs albo na nowe jakieś szkolenie, to u mnie się wszyscy za głowę chwytają, że ja się będę miała 80 lat i też się zapiszę na szkolenie. Ja mówię, no oczywiście. Oczywiście, że tak, tylko muszę wybierać. Właśnie, przepraszam, na tym polega. Pozdrawiam Pani Krysiu. Na tym polega właśnie no właśnie ten taki światły umysł, że się szkolimy, ale też wiemy kogo wybierać, więc tu się trzeba też orientować. A to się zmienia wszystko, nowe ciekawostki dochodzą. Więc ludzie, Dolciu, co ty robisz? Jezus, ten pies. Aha, on wącha, bo myślałam, że coś znowu dorwał. Chodź, nie wąchaj już tego. Chodź, chodź. Coś tam było? Coś tam było, jakieś zwierzątko? Chodź. Tu pójdziemy, to ładna droga, lubię ją. Chodź, Dolarek. Jezu, jest taki, jak opadł śnieg, bo na mrozie to tyle tych zapachów nie ma. A jak opadł śnieg, no tak 16, to dzień piżamowy u mnie. No, u mnie też dzisiaj pan przyszedł rano. Coś tam na dachu zobaczyć. Otworzyłam mu w piżamie. I powiedziałam, bardzo przepraszam, że ja tak pana przyjmuję, ale ja mam wywalone, naprawdę. Jak mnie kto widzi, włosy potargane, kawa w kubku, piżama. Ja mam taką piżamę, bo ja w takich pajacykach śpię, zamykanych, bo lubię, jak mi się coś podniesie i mam gołe plecy, więc w takich pajacykach. I mam taki pajacyk, kupiłam sobie w krowę. No wyglądam po prostu uroczo w tym pajacyku w krowę. I pan był taki na początku lekko zdziwiony. I ja mówię, nie ma się co dziwić. Tylko trzeba się na dach wdrapywać. Dobra, gdzie on poszedł? Zwęszył trop. Boże, trop. Pies tropiciel. Dolar! Dolar! No zwęszył trop. Oj, czekajcie, ja mu się zaraz schowam. No nie, no to po prostu... Czekajcie, schowam mu się. Zobaczymy, jak zareaguje. Jak mu się schowam. O, tutaj chodźcie. Zobaczymy, czy będzie pan cię szukał, czy nie będzie szukał. Gdzie my się tu schowamy? Jeszcze tylko nie mam lasu, więc balkonik. A pani Elu, tutaj z nami teraz las. Kiedyś mu się schowałam, to biegał i nie mógł mnie znaleźć. A teraz on po zapachu mnie wyczai. Zobaczycie. Czekajcie. Kucniemy tu i będziemy się... Zobaczymy. Może się zdarzyć, że on w ogóle nie uzna, że nie warto panci szukać. No zobaczymy. Jesteście świadkami tego historycznego zdarzenia. O, idzie. Idzie, widzę go, idzie. Czekajcie. O, idzie, widzicie go? Gdzie biegnie? O, tu. O, tam, o. Czekajcie. Stanął. Nie wie, gdzie jestem. Stanął, patrzy. Aha, nie wie. Tam znowu stanął. Ale zobaczcie, wraca. No, cwaniara. Czekajcie. Aha, idzie. No, już mnie szczai po zapachu. Głupi nie jest. No i co się cieszysz? Gdzie byłeś? No gdzie byłeś? No nie ma się co cieszyć. Zdenerwowałeś się trochę? Że nie ma panci? Aha. No to nie rób tak więcej. Bo ci się schowam kiedyś na jakimś... Chcę mu kiedyś wejść na jakąś taką ambonę. Zobaczymy, czy wtedy będzie taki... Bo on do góry nie umie patrzeć. Zobaczymy, czy jak się schowam na górze ambony, czy też będzie taki mądralina. No, ale kiedyś jak był mniejszy, to nie, bo latał w prawo i w lewo. Mówię, zrobię mu raz stres, że się zgubił. Będzie się słuchał. Gdzie on nie ma lęku separacyjnego. Powiem wam historię, albo nie, kiedyś indziej wam powiem, jak mój syn
też nie miał lęku separacyjnego. Się mówi, że dzieci, które się czują pewnie, bezpiecznie, właśnie nie trzymają się mamy spódnicy, tylko zawsze są jakby przekonane, że ta mama gdzieś okiem jakimś z księżyca wie dokładnie, satelita mapuje teren i wie, gdzie one są. No to mój syn to chyba musiał się czuć bardzo bezpiecznie, bo on robił, no, do lisiek. Zielono. No wiesz, no tutaj trawa jest zawsze, Małgorzatka. Tutaj te sosny nie gubią igieł, więc jest zielono, a te drzewa, które no, z czeremcha, widzisz, jeszcze nie ma pąków. O. To czeremcha, tak? Pamiętacie, że czeremcha ma takie paski. Tu może nie wygląda, bo ona jest trochę taka jakiś grzybek jest, no ale nie ma. Nie ma pąków jeszcze. Będziemy potem sobie chemoterapię robić, będziemy zajadać pączki. No dobrze, no to kwadrans, żeby nie rzucać słów na wiatr, bo ktoś powie, nie będę tego oglądać, bo ona mówi, że to kwadrans, a potem gada pół godziny albo godzinę. Tak? Tak, las wzywa. Więc słuchajcie, czekajcie. Odwrót. O. No i chciałam się z wami pożegnać, uściskać, życzyć wam dobrego dnia. Trzymajcie się zdrowo, pijcie ziółka. Ten łapserdak niczego się nie nauczy. Znowu gdzieś tam lezie. Bo chciałam powiedzieć, że jak śnieg stopniał, nie było tyle zapachów, a teraz jak stopniał, to te wszystkie zapachy, zwierzęta też się będą na wiosnę rozmnażać, więc pewnie też wydzielają różne zapachy z siebie. No dobra. To pa! Trzymajcie się. Ściskam mocno. No dzień dobry, Klaudiu, i do widzenia. Leszczyna ma pączki. No właśnie. Pa, pa. Do jutra. Jutro też przyjdę. Nastawcie się, jak będziecie chcieli oglądać, to bardzo serdecznie was zapraszam. Może ktoś będzie miał jakieś rozkminy, to będziemy starać się razem rozwiązywać problem. No pa!